Cześć, siemanko, ja jestem Remek i witam was w kolejnym odcinku programu Sabotażysta, 5. edycja! Zaprosiłem kilkunastu uczestników do naszego potężnego zamku, by w jego murach mogli codziennie ze sobą rywalizować w zadaniach rodem ze średniowiecza. Wszystko po to, by wykazać się hartem ducha i zawalczyć o największą dotychczas nagrodę – 100 000 złotych. Problem w tym, że nie wszyscy grają czysto. Pośród szlachetnych uczestników ukrywają się sabotażyści, których tożsamości nie poznamy aż do końca gry, a ich jedynym celem jest doprowadzenie drużyny do porażki. Każde niewykonane zadanie to więcej pieniędzy na koncie sabotażystów, a mniej w puli uczestników. W tej edycji sabotażyści mają jednak większe możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. Wyposażeni są w nowe i ukryte mechanizmy oraz intrygi. Mogą skuteczniej manipulować przebiegiem gry i losami całej drużyny. Tak, by ich tożsamość nie wyszła na jaw. Oprócz sabotażystów i uczestników w 5. edycji jest jeszcze jedna wyjątkowa postać, która sporo namiesza. Na koniec każdego dnia odbędą się obrady i głosowanie, w którym uczestnicy muszą odpowiedzieć sobie na jedno, najważniejsze pytanie. Kto z nich jest sabotażystą? Uczestnicy, którzy otrzymają najwięcej głosów danego dnia, będą musieli natychmiast dopuścić program. Drodzy widzowie, ten sezon sabotażysty przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Pełen emocji, zdrad i mocnych zwrotów akcji, gdzie zaufanie do innych to tylko pozory, a lojalność kończy się tam, gdzie zaczyna się walka o koronę. Ponownie nadszedł czas, żebyście i wy zadali sobie to jedno bardzo ważne pytanie. Kto z nich jest sabotażystą? Głównym partnerem programu Sabotażysta 5. edycja jest ING Bank Śląski. Zadanie z runami okazało się najgorzej wykonanym zadaniem w historii tej edycji. Nie zabrakło jednak umiejętności. Jest to taka foliowa torebeczka. Zaliczam jak najbardziej, masz swój punkt, bardzo ładnie! Zawiodły koncentracja, dyscyplina i przestrzeganie zasad. A w chaosie i pośpiechu uczestnicy zaczęli popełniać błędy, które napędzały kolejne pomyłki niczym efekt domina. Popełniliście 82 błędy językowe, 200 zł za jedno słowo, 16 400 zł kary. Zadanie było do zgarnięcia mniej. Ma Fashion zdołała jednak opanować presję i poprawnie wykonała zadanie czasowe, dzięki czemu utrzymała się w programie. Podczas obrad uczestnicy zdecydowali o wyrzuceniu Way of Blonde. Szkoda, że tak krótko, trochę nie rozumiem. Pozostałe głosy doprowadziły jednak do remisu między Grafem i Tripsem. Potrzebne było dodatkowe głosowanie, a jego wynik przypieczętował los Grafa, który musiał opuścić rozgrywkę. Tej nocy nad zamkiem zawisł niepokój i cień. Gdy wydawało się, że po obradach uczestników czeka choć chwila wytchnienia, ciszę rozdarł potężny huk tłuczonego szkła, który echem poniósł się przez całą posiadłość. To nie był przypadek, to był znak ostrzeżenia. Portret Ma Fashion został rozbity, a wraz z nim pękło poczucie bezpieczeństwa, które jeszcze przed chwilą odzyskała. Ja śpię i nagle wielki trzask, jakby się coś waliło, myślałem, że coś wybuchło w ogóle. I nagle Gola Wojtek dzwoni. Co się stało, nie? I każdy spanikował, czy wychodzić, czy nie wychodzić, żeby sprawdzić to. Ja mówię, że chodźcie, sprawdźcie to. Wchodzimy, a tam zbity obraz jest, nie? Cały zbity, szkło na ziemi, leży toporek. W ogóle podniosłem ten obraz, potem tak od ściany odchyliłem, patrzę, a tam nawet już w ścianę wbili to, nie? Bardzo, bardzo uważnie patrzyłam na reakcję każdej z tych osób, co były wtedy o tej godzinie 5. Trips mi tak trochę miał dziwną reakcję. Był zbyt spokojny i ludzie się strasznie szybko też rozeszli. Ja próbowałam myszkować, ale ludzie chcieli ich spać. Mówię, okej, zobaczymy, co będzie rano. Gwałtowna pobudka o 5 rano niewątpliwie wpłynęła na to, jak wypoczęci będą dzisiaj uczestnicy. Zbity portret Ma Fashion to nie przypadek. To sygnał wysłany przez sabotażystów. Ciekawe, co z tym faktem zrobią uczestnicy. Dziwi mnie fakt, o którym myśleliśmy, że tu ma pokój Karol. On nie wstał ani nic. Ja mam tutaj pokój. A ja to słyszałam, jak to by było za uchem moim.
O 5 rano dzwonił telefon generalnie. Tak, więc- nawet my dzwoniliśmy. Okej, what the fuck? No, nie słyszałeś takiego zbicia? Było zbicia, ktoś... Ja spałem do godziny, chwilę temu wstałem, sorry, nie totalnie nie ogarnąłem nawet, że ktoś rozwalił obraz i rozcięli jej twarz. No. Toporek. Kto ma topór w chlebie? Oliwka. No. Another one, thank you. To prawda, że to, pod twoimi drzwiami stary ktoś łazi z siekierą. ale w wyobraź rejdziu sobie nawalać, to nie? też, ale wyobraź sobie, że to zrobił pewnie Sabo, nie? No to To żeby, byłby- żeby tak jeszcze zrobić dziurę w ścianie, to musiał być gościu, nie? To musiał być gościu. I tą ramę rozwalić? To co, trzeba to rozerwać? No właśnie ramę to też musiał bić to, bo mówi, że było tak głośno, że on sobie chyba uderzał. Ogólnie jest to facet. Moim zdaniem za mało, żeby powiedzieć, że facet. Za mało? No co, laska też mogłaby zrobić. To jest takie walnięcie, chłopie. To się nie uderza tak. To jest takie... Nikt tak nie uderzył. Pokaż, jakbyś to zrobił. Tu bym uderzył, w to miejsce, nie? Ty? Chodź, Pasza, Ty zobacz. byś uderzył jeszcze wyżej. On mówi, dlaczego to nie on. Patrz, bo ty byś nie zrobił. Tak. Dlaczego nie? Dziwna pozycja. Tak uderzyć. Siemasz. Patrz. To jest tutaj, nie? Co? Jak będziesz siekierą, nie? No to patrz. Bum. No wcale, no. No nie ma szans, żebyś tak nisko uderzył. Czyli laska jednak. Chyba, że coś kucą. Nienaturalne nawet jest tak piękne. Ale też mu kucą. Czyli mówisz, że dziewczyna bardziej w takim razie, czy facet jednak? Skoro to Jak jest tak nisko, to dziewczyna. Jajca są. Dzisiaj będą gadki niesamowite, dzisiaj będzie dużo rozkminek. Wojtek już ma swoje tu podejrzenia, czy to osoba krótka, niska, czy kucnęła, czy to facet, czy mężczyzna już. No cóż, teorii jest wiele. Jeżeli wcześniej ktoś nie przejmował się sabotażystami, teraz ma dobitny powód, żeby zacząć ich szukać. Tym bardziej, że uczestnicy nie wiedzą, co oznacza zbity portret. Powiem wam tak, wstaję rano i się okazało, że szyber dbało. To trafiło tuż obok mnie. I wczoraj miałem właśnie taką myśl, że co jakby jeden z uczestników po prostu oszalał w nocy i by na golasa zaczął biegać po prostu po całym obiekcie przy wszystkich. Przysięgam, że tego nie słyszałem. Dla mnie to był dźwięk, jakby ktoś mnie zapychał coś. A o której to było? 5. Ty, ja spałem. Od 3. Patrzyłam na reakcję każdej osoby, bo nie było tam Oliwki, nie było tam Uli, nie było tam Marcela i nie było tam Karola, który też powinien to słyszeć tak głośno jak ja, bo huk był 2 razy. A o dziwo się nie obudził, osoby dalej, okej. Karol, dziwne, Ja w ścianie, teraz będzie dużo płacić. No, co się wydarzyło? Czy to też scenografia? Czy to jest toporek? Omg. Wychodzę, czujna jestem, podsłuchuję. No Oliwka miała strasznie dziwną reakcję. What? Co tu się stało? I poszła. Zestresowała się. Słyszałam jakieś stukanie jakby do pokoju, ale ja byłam w półśnie i ja nie odcięło potem, tak? I ja wchodzę rano, patrzę jakieś 7 powiadomień, tu jakieś nieodebrane połączenie i mówię, co się dzieje? Ale na przykład Karol nie wstał. A my siedzieliśmy po taką czym? Wiesz, ja nie słyszałam nic, ja spałam jak zabita, więc ja też jestem w stanie to zrozumieć. Jeszcze jest jeden już. Ale to jest toporek. No właśnie chciałem Oliwia. teraz powiedzieć, że to jest jej herb. Ona korzysta z topotków. Oliwia. Jak topotki? I jej wzrost też pasuje. Jej specjalizacja są topotki. Ale szmącisz, stary. Jak to? Tak, szmącisz. Znaczy, No nie? Wojtek, Zgadzam, że to pomyślałem, to była moja pierwsza myśl w ogóle. Mówisz, że szpącisz, no jak gdzie Oliwia, no. Ale co gdzie Oliwia? No i co z tego, że ma toporki w logo? No bo leżał... No, na ziemi, te 2 toporki. Na ziemi leżał topodek, może dlatego. No dobra. to jest też jakiś poszlak, no. Topodek leży na ziemi, a on mówi, a gdzie A topodek? ty wstajesz rano z obrazu i tak, mówisz, to facet musi być, nie dziewczyna, nie? Później mówisz, że ja, to na pewno nie ja, bo ja bym wyżej walnął, nie? I już No, cała ja bym teoria wyżej masz walnął. rozkminiona, a jeszcze nie zaczęliśmy. A teraz Oliwia. Nienaturalne. To jest po prostu prowadzenie zamętów, moi drodzy, no. Tak? To trzeba jakoś się dowiedzieć. To jest samo. Szachy, szachy. Ale niesamowita akcja jest. Jestem w szoku, jak ten program pochłonął uczestników, nie? Ale o to chodzi. Dobra robota, Rezi. Nie spodziewałem się, że Wojtek taki jest ten. Detektyw Sherlock. Co się wydarzyło?
Ty nam powiedz, jak głębokie miałaś. No serio, Suzanna mówi, że wszyscy wy się obudziliście o 5, ja w ogóle nic nie słyszałam, nie? Ej, a mam pytanie, nie? Że na przykład, bo tam ogólnie leży toporek na ziemi. No wiem, widziałam. I to jest sus, ale też nie, wiesz, to jest tylko taka luźna, oczywista uwaga. Ale zmienił to w ogóle od razu, nie? Oczywista uwaga, no oczywista. No, cóż mogę rzec, spałam dosyć głęboko, ale no co, mam toporki na herbie, co też chciałam powiedzieć w ogóle przed kamerą przy okazji. Chodzi o to, że ja w ogóle pierwszego dnia nie mogłam zamknąć pokoju i nie mogę znaleźć swojego herbu i mam nadzieję, że one były tylko do pierwszego zadania i nie jest to istotne i że nikt mi go nie zabrał i nie jest to istotne A że dalej. ktoś ci mógł chęt zabrać i przejąć twoje toporki wtedy. Kurwa, jak ja na szczęście, że nie poszedłem do ciebie na te kosmetyki na Oliwka zapraszała mnie od 2 dni generalnie na ten. Jak się nazywa? Na skinker, nie? Ja tak mówię, dobra, tego dnia, dobra, następnego dnia. A teraz mówi, że zginęło coś nade mną czuło. Ale słuchaj, bo Suzy powiedziała do Oliwki, że ona wyszła od razu, a to nieprawda, bo my byliśmy pierwsi. Ej, ale przecież Suza miała tak, że on... Ej, Suzy! Miesiączka powiedziała, że zamknięte drzwi, nie mogła wyjść. No właśnie. Bo się zatrzasnęłam, kluczyka nie byłam w stanie, bo na noc zamykam na kluczyk, dla bezpieczeństwa i ja przysięgam, nie mogłam wyjść z tego pokoju. A może ktoś specjalnie jej na przykład, nie wiem, wzywał drzwi, żeby ona nie Żeby nie wyszła mogła tak wyjść? szybko. Tak, bo była naprzeciwko tego. A była za blisko. Jej drzwi były zablokowane, bo gdyby ona otworzyła drzwi, to by zobaczyła typa z siekierą. Tak. Nie stary, bo ona... Tak, bo jest naprzeciwko siekiery, od razu. Jak to jest stało, że miałeś zamknięte drzwi? Ja miałam zamknięte drzwi, bo ja się zamykam, ale ja to mogę wam dać potem. No ale znowu zamykasz się i co? Nie mogłam nic otworzyć. Ale czemu? No bo kluczyk się nie ruszał, ani w lewo, ani w prawo. Ale wcześniej, że nie tego dnia, że na przykład wcześniej w innej sytuacji, czy wcześniej? Około drugiej. Czyli A jak się w końcu nie otworzy? tak, że ktoś jej jakby coś zrobił z drzwiami, tylko No że... nie wiem jak, bo ja widziałem na Jak się otworzyły te drzwi? Jak się otworzyły te drzwi? Druga pięknie. Ale jak je w końcu otworzyłaś, Suzan? No nie wiem, ja byłam tak zesrana, że ja zaczęłam tak nawalać w te drzwi, w kluczyk i tak dalej, że ja wyszłam finalnie, ale się siłowałam. Teoretycznie myślałem, że sabotażysta jej zablokował ten dojście żeby szybko nie otworzyła drzwi, ale ona może być mega przekminiona i może być tak, że ona jest niska, no to uderzyła, bach, zostawiła ten toporek, wróciła do pokoju i udawała, że nie może otworzyć drzwi, żeby nie wzbudzać podejrzeń. I jak ktoś to zobaczył, że ona nie może otworzyć drzwi, Nawcia widziała, że ona się bawi tym zamkiem, to dopiero wtedy wyszła, żeby była wyklirowana, wiecie o co chodzi? A to Suzan może być tutaj sabotażystką. Dzień dobry uczestnicy! Smacznego. Co ty taki wyspany, Miki? Wyspany, ale głosu dzisiaj nie mam niestety. Taki żywot. A wy jak tam? No tak o. Stresuje mnie to, jak on tak krąży w ogóle. Co byś powiedział? Sen przerywany. Wojtek mnie obudził. Jesteście wszyscy, kochani. Jest już raz 10. Muszę przywyknąć. No nie ma 6, 8, 9. Nie mają wina. Kogo nie ma? Tak? I nie odbiera telefonu. Ty, a może... Sabotażysta ją wyrzucił w nocy. Nie jadła śniadania z wami i jej tu nie było, tak? Nie. Ej, albo została porwana, musimy ją odbić. Ale nie powiem obraz. Drodzy uczestnicy, jak dokończycie jeść, zabieram was do sali bilardowej, tam musicie się pojawić. Dosłownie wszystkich uczestników tak bardzo pochłonął fakt zbitego obrazu i tego, kto to mógł zrobić i w jaki sposób, że nawet nie zadali sobie bardzo prostego pytania. Gdzie jest Ma Fashion? I co się z nią stało? No tu się dzieją bardzo niefajne rzeczy i sabotażyści po prostu działają mocno. No. Drodzy widzowie, przed wami merch sabotażysty w odsłonie godnej królewskiego dworu. Jeszcze wyższa jakość, oversized look, sprana tekstura na bluzach, no i te grafiki. Cała kolekcja jest limitowana, dlatego nie czekajcie i zgarniajcie kozacką bluzę i t-shirt jeszcze dziś, dopóki są dostępne. Link w opisie. No cóż mogę rzec. Chyba wszystko idzie według planu. Albo właśnie nie. Chyba nic nie idzie według planu uczestników. Kolejny poziom osiągnięty, co oznacza, że presja sabotażu wzrosła na tyle, że mogę przeczytać zawartość kolejnej koperty. Tak też zrobię.
Klątwa ma fashion. Nałożona i narzucona na ma fashion, której z wami tutaj nie ma. Z oczywistych względów. Może jeszcze jej życie odzyskacie. Macie kompasy. Te kompasy się wam przydadzą. Dzięki wielkie. Każdy ma? Nie każdy. Została zakopana. No czas ubywa. Czas ubywa. Czas ubywa. Chcesz też kompas? 11:00. Spotykamy się w sali głównej. Ubrać się musicie tak, że możecie być full uwaleni. Wstyd, po górach chodzę. Często może mi paść zegarek w różnych warunkach atmosferycznych. Mapa, gogla, nie umiem z kompasu korzystać. Ty się trzymałeś z Mawką, nie? Tak. Czy ty wiesz, kto mógłby chcieć się pozbyć Mawki? Połowa grupy. Od początku. Połowa grupy? Przecież no kto głosował? No, w sensie na dziewczyny. Bo kmiję też nad tym, że sabotażysta mógł sobie wybrać osobę, której chce się pozbyć. Sądzisz o Oliwce? Sądzę, że była moim pierwszym podejrzeniem w dniu pierwszym. Topór. Topór. On tam nadal leży. Drodzy widzowie, wszystkie sceny sabotażu znajdziecie w odcinkach bonusowych, a daty publikacji tych odcinków znajdziecie w opisie. Koniecznie je zobaczcie, bo to jest po prostu majstersztyk. Ja mogłam znaleźć herbu wczoraj swojego i mam nadzieję, że to nie jest istotne, ale pytałam się też wczoraj produkcji, co nie? I oni mi powiedzieli, powiedz to przed kamerą i to mnie jeszcze bardziej zryło, bo nie A wiem... ty już wcześniej zgubiłaś herb. Tak, zostawiłam go na ławce i wtedy mi go dał Graf i wydawało mi się jakby na 95% jestem pewna, że po prostu poszłam z nim do pokoju, jak już miałam pokój i go gdzieś położyłam i przeszukałam przed chwilą cały pokój i go nie ma i mega mnie to zryło, że na przykład w pewnym momencie Remek powie, zejdźcie tutaj za 10 minut ze swoimi herbami. Może być taka sytuacja, bo oni nam powiedzieli na samym początku, Żeby pilnować że uważajcie na te herby, bo one są ważne. Ej, ja idę sprawdzić. Ja w nocy, jak kładłam się spać, miałam otwartą szafę i miałam otwartą szafkę nocną. Ja to zauważyłam, bo ja szafy nie otwierałam i jak Oliwka mi to powiedziała, to mi się łeb i ja mówię nie. Ktoś ma prawo wchodzić do naszego pokoju, kurde? Ja sobie zostawiałam otwarty. Ej, dziwne. I teraz ja chciałam to powiedzieć, ja nie będę podejrzana, bo na przykład Oliwka przez to, że to powiedziała, to była dla mnie podejrzana. Nie każdy sabotaż jest widoczny od razu. Znikające herby, rozbite obrazy. Ciekawe, co jeszcze czeka uczestników. Ej, chciałam powiedzieć na forum, że szukałam tego swojego herbu w pokoju i go nie znalazłam. No może ja przejrzę plecak też tej. Miałaś spotkania jakieś w pokoju z kimś? Nie. Ty Marcel, a ty nie mówiłeś mi generalnie, żebym zamykał pokój? Tak. Ja cały czas zamykam swój pokój. Jak Mojego się nie da zamknąć. Ja też swojego nie zamykał, ale... Ty to miałeś klucz w drzwiach nawet, chłopie, tak jak chodziłem, że... Jeżeli na przykład powiesz, że nie masz herbu, no to ma fashion jak cię zapyta, a możesz mi go pokazać, no to jej nie pokażesz. No i to też by był dobry ruch ze strony sabotażysty, że ja nie mogę udowodnić siebie. Ogólnie brak herbu jest jakby, oni powiedzieli, że jest ważny i ja błagam, żeby to było ważne i już jest nieważne. Wiecie o co chodzi? Ja myślę, że ten skinker trzeba robić dzisiaj. To zaraz. Powiem wam, że jest grząsko się robi w tym domeczku. Ktoś mi jebał kompas. Ktoś widział kompas na moment 101? Nie. A gdzie go miałeś? No właśnie. No, kompas, ale kurwa herby poznikały, chłopie tej. Mój jest, ja mam powiedział. Ale miałem zamknięte drzwi cały czas. Klątwa, że po prostu wszystko ginie. Bo chodzą i nas zabierają Ale coś. z kim nagadałem? I to może Ktoś być mi wziął ten klątwa. kompas, no serio, no k***a. O Boże, ale śmiesznie to jest. Ktoś mi go zjebał. Ktoś mu ukradł orzechy włoskie. Gdzie jest mój kogut? A były za szafką. Nie ma tutaj tego, no. Ej, ktoś bo ja wjeżdżam w Tripsa teraz. Ej, wjeżdżam w Tripsa. Ej, gdzie jest Trips? Ej, brachu. O. Bo chcesz coś powiedzieć? No, kurwa. Rzadko popyk, słucham, ale idę. No ja mam kompas, jeden. Od paszy, ty mi go rzuciłeś. Zaczynaj. No pójdzie. Ja mogę dać kieszenie. Dobra, rozbieramy się do bikini i do majtek wszyscy. Ja mam dużo śmieci w kieszonkach, ale zobacz, może się połóż. Nie no, nie będę cię No przeszukiwał, nie, no może serio, jak śmiało. Nie no, ale jak ci to jest zbyt obvious, to jest zbyt obvious. Ej, Nurkuj. Wszystko ci mogę... Do słonika. Wojtek. Nurkuj. Do słonika.
to nie jest coś, że oni nam zabierają jakieś rzeczy. Nie, to jest sabotażysta, który kurde kradnie rzeczy. Co uważasz o tym, że Wojtek zgubił kompas? Byłem ogólnie na dole. Nie gra mi to w ogóle, zupełnie. Tuż przed zadaniem. No nie mam go. Zniknął. Ja od samego początku nie miałam kompasu i Oliwia ma, a Basza dał tryb sobie. A ty gdzie go miałeś? W Kielni go miałeś czy gdzie? Tuż przed zadaniem nagle zgubiłeś kompas. No, coniaku. Która wczoraj pewnie odpadła. Obwiózł, za bardzo obwiózł. I najbardziej zagrożoną osobę oskarżasz. Tak, że sugerujesz, że specjalnie zgubiłem kompas, tak? Nie wiem tego. Suzan też szuka. Masz ten help? No to widzisz. To Nie masz herbu? Help też ją kradli, no to widzisz. No i teraz pytanie, co jest sabotażem, a co po prostu gapiostwem? Niezależnie od odpowiedzi uczestnicy na pewno będą bardziej przykładać uwagę do tego, gdzie odkładają swoje rzeczy. Ej, dobra, bo się Mafaszu tlen kończy. Musimy jechać. Ona jest zakopana. Musimy ją znaleźć. Dobrze, że ktoś nie pamięta, bo mam wrażenie, że kompas stał się tlen, ważniejszy. a tobie zniknął kompas. No i co teraz? No to będziemy... Będzie nie wiem. ciężej. No będzie ciężej, a co mam zrobić? Koleżanki nie ma. Powietrza jej zaczyna brakować. Kompas. Co oni robią z naszą głową? Drodzy widzowie, czas na snaki. Naprawdę jestem fest dumny z tego, że udało nam się stworzyć nie byle jaki produkt, bo snaki to wysokobiałkowe, sycące i zajebiście smaczne kawałki kurczaka. Naprawdę, to z ręką na sercu mówię, to w końcu mój produkt. A oprócz kurczaka jest też przyprawa, która dodaje smaku. Mamy ketchup, hot barbecue i zieloną cebulkę. Na start oczywiście. Będziemy też wspólnie konstruowali smaki, ale to w przyszłości. Ale serio widzowie, snaki to idealna przekąska pod oglądanie sabotażysty w przerwie w robocie czy na uczelni. Polecam. Snaki. Dostępne w Żabkach w całej Polsce. Uczestnicy, brakuje wam koleżanki. Trzeba będzie ją chyba uratować, co? A może i nie. Będzie łatwiej. Już jeden z głowy, nie? W kwestii dotyczącej pokoi i herbów. Pokoje, rzecz święta, nie przetrzepujemy. Od teraz, w ciągu dalszym programu. Ja miałam taki burdel w tym pokoju, współczuję temu. Czyli sabotażysta zaczął kraść. Czyli to się spina. Ja nie wiem czemu, ale dalej myślę, że go zgubiłeś gdzieś pewnie. Gdzieś leży. Nie, na bank nie szukaliśmy wszędzie. Mówię. Niech rozkmieją. Mówiłem, że to wyglądało. Ale to ma tak wyglądać. A myślisz, że co? To ma na mnie podejrzenia, że... Ja mówię też tak, life is brutal and full of zasadzkas. Pamiętaj, bo to jest jakiś minus dla mnie, który teraz będzie powodował, że jestem podejrzanym, nie? Łamiecie zasady gry. Telefony dla mnie. W tej chwili. Na czym polega łamanie zasad? No na tym, że jak się macie nie kontaktować, gdy mówię zakaz kontaktu, to się kontaktujecie. Wiem wszystko. Telefony wrócą. Wystraszyłem umyślnie. Nie łamcie zasad gry. Nigdy. Jeżeli ktokolwiek myśli, że ja sam sobie kompas, że schowałem, żeby sobie utrudnić, żeby utrudnić drużynie, no to szczerze to bym wolał komuś zakosić kompas niż jakby sobie, nie? No tak, zgadzam się. Tak szczerze, no. Ktoś zagłosić, że Wolałbym komuś zakosić niż rzucać światło na siebie, bo zdaję sobie sprawę, że możecie myśleć, że jestem podejrzany teraz. Bo ja już mówiłem, że nie mam kompasu, teraz będą mnie podejrzewali. Ale mogę wam zapewnić, że ktoś mi go zakosił, nie? Szkoda tej oliwki, bo myślała, że ma drzwi rozwalone, że się nie zamykają, ale ślusarz papito poszedł na kwadrat, przekręcił 2 razy. Niestety działa. Nie ma karty, nie ma alibi. Już po prostu nie mogę słuchać tego o tym wszystkim, mnie to już męczy. Dla mojej głowy to już jest za dużo. Drodzy uczestnicy, przed nami kolejne zadanie, które będą musieli wykonać. Będzie ono bardzo, ale to bardzo ciekawe. Przed wami zadanie. Zadanie, które polega na tym, by odnaleźć za pomocą tych map 7 punktów.
Na całym terenie naszego zamku, czyli Pałacu Wąsowo, rozmieściliśmy punkty ze skarbami oraz balonami. Korzystając z map, uczestnicy muszą zlokalizować ukryte w lasach skrzynie, dotrzeć do nich pojedynczo lub w parach, a następnie rozwiązać zagadki. Kiedy uznają, że mają już prawidłową odpowiedź, będą musieli odciąć jeden z balonów z helem, który uniesie się nad drzewa. A w tym czasie Sokole Oko, czyli uczestnik pozostający na tarasie, będzie wypatrywał balonów z cyframi do kłódki chroniącej główny skarb. Musi z pewnością się skupić i nie spuszczać wzroku z linii drzew, bo mrugnięcie lub chwila nieuwagi może oznaczać bezpowrotną utratę szansy na rozwiązanie kodu. To wielopłaszczyznowe zadanie, gdzie na każdym jego etapie aż się prosi o sabotaż. Strategia i komunikacja będą w tym zadaniu jak zwykle kluczowe. Czy uczestnicy sprostają wyzwaniu i dowiedzą się, co spotkało Mafeszy? Przekonamy się. Chciałbym, żebyście wytypowali w tym momencie 3 pary dwuosobowe. Czas leci. To my z Wojtkiem. Ale nas jest 9. Tak, wiem. Ja nie chcę, żeby ktoś odpowiadał za mój brak kompasu, nie? Jakby, że... 5, Ja jestem nie mam kompasem. 4, Ja nie mam kompasu. 3, Macie kompas, no dobra. 2, 1. Pierwsza para to? Wojtek, Karol, tak? Druga para? Ja i Trip. Trzecia para? Dziewczyny. Również obok chłopaków jedynki. Na drugą stronę tutaj poproszę. Następnie, spośród tych 3 osób, proszę, żebyście wybrali Sokoła. Dobra, Pasza, o to chodzi. Ale poczekaj. Ale o co chodzi? On będzie osobą, która będzie nam coś na przykład... Nie wiem! Wybierzcie Sokoła! Wy nie macie kompasu? 3, 2, 1. Pasza będzie z kołem. Pasza, jesteś Sokołem. Dziękuję bardzo, koniec wyborów. Chciałem być mega spoko i widzę tutaj, wiesz o co chodzi, Pasza stoi, no, Sokole Oko, CS, no gościu będzie biegał, latał tam, no to biorę jego na Sokoła czy Jastrzębia. Ale się okazało, że on będzie wypatrywał, jak Sokole Oko, będzie wypatrywał przez lunetę te balony latające w górę. Osoby, które są w parach, podróżują razem. Nie wolno się grupować, nie wolno kooperować. Osoby, które są same, działają samodzielnie. Wy się nie kontaktujecie, nie kooperujecie, jedyne co możecie zrobić to się przeciąć na jakiejś trasie, coś se powiedzieć, króciutkiego i lecieć dalej. That's it. Ale nie lecicie razem. Ej, tam jest jakiś w ogóle random, nie? O, idzie. A może to nie jest Może to random? nie jest random. Była taka sobie, myślałem, że będę bardziej dzisiaj dynamiczny na mapie, a byłem statyczny i to mi się nie podobało. Chciałem być sam, bez kompasu, ale tak wyszło, że jestem z Karolem, który ma kompas. Lecimy, proszę bardzo. Pierwsza mapa dla was. Proszę bardzo, mapa, szybko się zapoznaj. 45 minut! Za 3, 2, 1, start! Czas start i wszyscy w każdą stronę, nie? Tak, tu jest też zamek, tu jest rzeka, tu jest pierwszy skarb po prawej, czyli trzeba biec tam. Dawaj, biegniemy. Ej, podzielmy się jakoś na stację. Poczekajcie, podzielmy się jakoś, nie idźmy w to samo miejsce. Rozsądnie, słuchajcie. Rozsądnie. Byłem pewien, że niektórzy polecą w ogóle bez planu, ale się konsultują. Ej, dziewczyny, ej, podzielmy się! Ej, chodź! Podzielmy się, bo to są te same mapy. Biegnijcie w lewo czy w prawo? Pierwszy po prawej. My bierzemy pierwszy po lewej. A to jest pierwszy po prawej, czy to jest pierwszy? Ej, biegnijmy do końca. Niech Suzan weźmie pierwszy po lewej, bo najprościej. Ja biorę pierwszy, żeby każdy wiedział i tam nie biegł. Pamiętasz, jak pierwszego dnia ci powiedziałam, że czemu Ula zaczęła tak z Tripsem chodzić? I teraz jak powiedzieli, znowu razem, no. Wybierzcie się w pary, to ona ja z Tripsem. Czekaj, my idziemy tutaj, czy idziemy tutaj? Nie, my idziemy tu, myślę. My idziemy tu? Bo tu mamy 4 czwórki, raz, dwa, trzy, 4. Jedziemy dalej chyba. Szczerze, te kompasy nie są wcale chyba tak potrzebne, mi się wydaje. No, tu jest Tak, bo tu jest mocno, tak, dawaj, biegniemy. Kurde, ale tam jest jakieś jeziorko? Dobra, pójdę na skróty. Złapię cię? Co zrobiłeś? Złapię cię. No, Dawaj. to ręką to ty... Skacz! A, wyskituj się ty! Jeżeli tam jest jeden skarb, sprawdźmy sobie, czy tu jeszcze coś jest gdzieś ukryte. Pierwszy po lewej. O, ja idę tam. Złaś mapę, gdzie my musimy iść? Przez mostek. Dobra, tędy i tu i chodź. Tędy i tu, bez znaczenia. Dobra, let's go. A idziemy, jest jakaś flaga czarna. Patrzymy najpierw czarną flagę. Zobacz. Prawo.
No i ruszyli, choć plan był ułożony bardzo szybko i chaotycznie. Pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że każdy zrozumiał swoją rolę w tym zadaniu. O kurde, jaszczurka, patrz, jaszczurka, jaka zarobista. Biorę ją. Chodź ze mną. Nie biorę. Moment. Czyli tu mamy... Muszę się ukierunkować. Wykorzystam kompas. N. Jest N. Okej. Nie bez powodu jesteś sokołem. Teren gry jest ogromny, a twoim zadaniem będzie swoim sokolim wzrokiem zobaczyć w powietrzu odpowiednie cyfry. Kłódka, która się tu znajduje, by otworzyć tą skrzynię, jest oznaczona również kolorami. Pod kątem każdej pozycji. Tyle. Proste. Proste. I cyfry na niebie mam obserwować. Spoczko. Jesteś. Dobra. Czyli to jest skarb? Aha, to jest kartka, żebyśmy sobie coś narysowały. A tu nic nie ma? Nie wiem. Dobra, te rękawice. Nie, no to chyba za dużo jest tu korzeni, żeby tu było coś zakopane, co? Jeżeli chcemy być przed Sabo, musimy cały czas biegać. Ej, czarna flaga znowu. Czarna flaga. Sabotażysta po prostu flaga chyba. A dobra, sprawdźmy. Bo stąd musimy odpiąć A nie, coś tam odpowiednią jest liczbę. chyba. Coś tam jest włożone w ziemię też. Dzień dobry. Co my tu znajdziemy? Wiecie, co macie szukać? Witam, skarbu. Skarbu, szukajcie skarbu. Patrz, kładę tu to i kompas, nie? Że nikt nie zajebał. Tu, moneta. I teraz to jest lew, tylko trzeba tu kopać. Głupnie, ale trzeba. Patrz, do kopania, to jest może tam do wykopania. Tak, dawaj. A ja tutaj sami robiłam. Dawaj, dawaj. Wykopujemy gnoja. Idziemy, tutaj jest jakiś moneta, to trzeba kopać. Mówię, kopiemy tymi rękoma, jest, dokopaliśmy do skarbu, wykopujemy go. Zagadka. Wojtek i Karol jako pierwsi znaleźli i wykopali skarb z ziemi. Zaledwie po kilku minutach od startu zadania. Podczas gdy chłopaki szybko progresowali, między Suzan a Marcelem wywiązała się niemała sprzeczka. Czemu nie idziesz do tego skarbu, który jest najbliżej po lewej tam? No i bo on jest po tam! Źle patrzysz. Marcel, tam gdzie ja idę, to jest ten najbardziej To czemu tam szłaś? No bo nie wiedziałam, że to jest ścieżka. Niefajnie się zachował. Twierdzi, że jakby on nie słyszał, że ja mam tam iść, ale krzyczę mu, że Marcel, jakby cofnij się, ja pobiegnę tam, ja nie mam kompasu, a boję się, że się zgubię. No ale ja idę tam już, powiedziałeś, że Ale ja miałam tam iść, bo ja nie mam kompasu! nie mogę ci go dać. Ale ja nie chcę twojego kompasu, tylko jakby grupa powiedziała, że mam tam iść. Okej. Marcel! Postanowiłem iść do punktu, który został przydzielony Zuzi i trochę się źle czułem z tym, ale no tylko trochę. Nie mogę zawieść, ale już kilka minut minęło, a tu na niebie nic nie widać. No jeszcze jest to, nie wiem co to jest. Zajebiste, ty. Ale tu tak było widać. Wziąłem 23 rady ziemi. Dobrze zarządzam swoim majątkiem. Jeżeli wykonają ilość posiadanej ziemi, czyli miał 23 razy 3. 69 arów ma. Niestety udało mu się zbić fortunę i było go stać, żeby dokupić kolejne 67 arów. 69, 67, 120, 136. tak. Przednią rodzaj, plony nie dopisywały, władca musiał sprzedać 16 arów. 136 minus 16, 120. Wpadł na zmianę uprawy, części ziem i założył winnicę. Pomysł był genialny i w ciągu kolejnych 3 lat dokupił kolejne 180 arów. 120 plus 180. No to masz 300 arów, nie? Z ilu hektarów składa się majątek władcy? 300 arów. Ogólnie odpowiedź musicie odciąć balon i musicie go wypuścić z linii lasu, tak żeby osoba na punkcie widziała, jaki balon wypuściliście. Okej. Ale tutaj nie ma 300. Nie. Może my źle policzyliśmy. Ej, Wojtek! Co? Tu! Marcel pobiegł i się uparł, że idzie do tego po lewej, więc ja idę następny po lewo. Lipa, że taki zrobił. No Idź dalej, lipa. on mi krzyczy, że on tam idzie. Idę pierwszy po lewo. Ja wam powiem tak, ja nie mam żadnej orientacji ani w terenie, ani seksualnej, więc
pochodźmy sobie. Ja naprawdę od wczorajszych wyzwań stwierdziłem, że chill. Kroki człowieka prawie 2 metry, kroki człowieka 1,55 m. Coś na barana? Chyba dam radę. I to jest rzeczka tam chyba. Rzeczka. Dobra. Chyba jest git. Dobra. Znaleźliście podpowiedź jedną, znaleźliście podpowiedź drugą. Gdzieś koło flagi i cyferek znajduje się moneta na ziemi, a pod nią ukryta skrzynia. Ej, jest! Jest! No dobra, tu wiesz, kopiemy. Wiesz, mocno, żeby może poczuć ten skarb. Myślisz, że to jest tak głęboko? Tak, no zobacz, ja to czuję. To jest tutaj, tylko no jest. Tylko ciężko to wyjąć, wiesz? Czekaj, ja mam rękawiczki. Próbuję tam włożyć. Nie, stara, nie da rady jeszcze tego wyciągnąć. Czujesz to? No. Czyli 129, 136. Zgadza się. Żeby to kupić 7 alów, no to jest 136 minus 16. A już liczę tak powoli. 120. Pomysł był genialny, w ciągu kolejnych 3 lat dokupił kolejne 180 alów. Ale w ciągu 3 lat, to nie że ten. Czyli... Ej, poczekaj, bo my te lata omijamy i my sobie robimy. Nie musimy teraz odbić gdzieś w lewo? Ja czekam na rzekę. Mam dużą nadzieję, że zaraz się pojawi. O, jest chyba. Ej, tam coś jest po lewej, zobacz. Gdzie? Tam. No to jest chyba jakiś po prostu... Jest, dobra. Jest. Dawaj. Jezu, już myślałam, że nie ogarniamy tego. Oj. Nie, jest git. Ja idę na razie na czuje i póki co dobrze idę, no bo jakby tu jest rzeka, więc widzę, że tu jest rzeka, więc na logikę biorę. Też nie wiem, czy tam powinienem iść. Nie wiem. Kurwa! No. My liczymy w arach, a to jest w hektarach. Ilu hektarów składa się? Tak. Majątek władcy... Ary, hektary. Ary, hektary to jest też razy... Ar to jest mniej niż hektar chyba. Nie, hektar to jest więcej, tak. Tylko, że co z tego, jak to i tak będzie okrągła cyfra. A tu nie masz tylu zer. Kurwa! Jakaś podpowiedź, szefie? Nie wiem, kombinujcie, porozglądajcie się. No nie wierzę, stary. Jesteśmy debilami. Te punkty są bardziej złożone niż nam się wydaje. No nie wierzę. Potem zobaczyliśmy jeszcze jeden punkt. Się okazało, że jest tam saperka. Że można było kopać saperką, a nie rękoma. No ale teraz już tam kit z tą saperką. Lecimy do kolejnego punktu, jest notesik. Ale po co kartkę, żeby zapisywać? Co tu jest napisane na tym właśnie? No nie, to jest kartka, żeby rozwiązać zadanie, my to w głowie robiliśmy. Ale rozpiszmy to sobie. Co tam widzisz? Co? Zastanawiasz się, co ja tutaj robię? A ja po prostu bawię się najmniejszym na świecie kontrolerem do gier mobilnych. Triki. I choć najmniejszy, to będziemy nim robili ogromne rzeczy już 2 lipca na moim kanale. Bo wjeżdża właśnie wtedy film turnieju influencerów z walk robotów, które były sterowane właśnie tymi kontrolerami. Będą iskry i będzie ogień. I to dosłownie. Uwierzcie mi. A wy, jeśli chcecie poczuć przedsmak tego, co szykujemy, to lećcie do najbliższej Żabki. Zgarnijcie swój kontroler Triki i trenujcie w aplikacji Żabka. Bo co tydzień wygrywają najlepsi. Naprawdę kozackie nagrody. Coś mi tu nie gra. Bo tutaj jest już droga i tu już jest osiedle, tu jest polana, na której jest... Aha, czyli to będzie z tamtej strony. Kurwa, nie wiem. Marcel błądzi i błądzi, a nasz szlachcic Glencu czeka na niego zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej. Ale w końcu musi go znaleźć, prawda? Dostałem bardzo proste zadanie. Miałem czekać na polu z zadaniem, aż ktoś do mnie przyjdzie. Szlachcic w stroju szlacheckim, z balonami i szczekającym psem za mało się nie wyróżnia. Mówią o rzeczce. Tu jest coś takiego, czyli prawdopodobnie znajdujemy się tutaj, więc idziemy dobrze. I założył winnicę, pomysł był genialny, w ciągu kolejnych 3 lat dokupił kolejne 180 arów. No, kolejne 180 arów. Kolejne 180 arów! Kolejne! Bo podbił to! Czyli 360. Ale jest napisane, że w ciągu 3 lat mu zajebiście szło, to może już miał 180 i dokupił kolejne 180 i można to czytać jako 360. Ja bym tak wypuścił i się nie patyczkował, wiesz? Dobra, to jest dobra przekina. Monety. 7, 8, 9.
zostało, to znaleźliśmy 10. Poczciwy chłop Maciej pracował ciężko na swojej roli. Pewnego dnia razem z ojcem postanowili zaszaleć i zamiast kolejnych ziemniaków zasiali absolutną nowość na rynku, grykę. Przez pierwsze 7 lat zbiory nie były obfite. Kolejne 6 lat przynosiło Maciejowi już duże zyski. Następne 3 lata były ciężkie. Długie zimy dawały się we znaki, a plony marzły szybciej niż optymizm młodego rolnika. Przez następne 11 lat nie było idealnie, raz lepiej, a raz gorzej, ale Maciejowi starczało na chleb, sól i czasem nawet kawałek kiełbasy. Maciej uprawiał grykę jeszcze przez 9 lat, aż do swojej śmierci. Odszedł w wieku 45 lat, zapewne patrząc z dumą na swoje pole. W jakim wieku Maciej zaczął uprawiać z ojcem grykę? Taka logiczna, matematyczna podpowiedź. Nie, ale patrz, możemy od tyłu. Tak, czekaj, dawaj jeszcze raz. 45 minus 9. Taki mam uczuć. Jeżeli tam były te, to musi być, no to musi być gdzieś tu. Jest ścieżka, chodźcie. O nie, czemu tu nie ma rozwidlenia? Halo? Tu już powinno być rozwidlenie. Witamy! Nie ma. O! Nasz Bogdan. Znowu się widzimy. Ula i Trips docierają do bardzo istotnego miejsca w tym zadaniu. Już za chwilę staną przed wyborem, na który nie byli gotowi. Dobra, sumujmy to. No to jest okay. 36 lat uprawiał grykę. 45 minus 36. 9 lat miał, jak zaczął z ojcem. To jest dobrze. Po kolei, stary, po kolei. Ja jedynkę odcinam. Tu jest 3. Nie odcinaj, odetnij 3. Odetnij 3. Dobra, jest git. Jest? Poszło? Ale to 0 Dobra, trzymaj. mam 0. Daj 3. Ma fashion, odezwij się, jeżeli tam jest... Witam w świecie dylematów. Macie do wyboru uratować swoją koleżankę lub wybrać skrzynkę i kontynuować zadanie. Decyzja należy do was. Natomiast ja mam bardzo mocne argumenty. No dawaj. Dla których powinniście wybrać skrzynkę. Ja tak myślę sobie, że dzisiaj, już kiedy jest nas coraz mniej, trzeba po prostu przyjąć taką taktykę, po prostu wywalać wszystkich, z którymi nie jestem w sojuszu. I tyle. Mam tutaj 2 ułatwienia. Po jednym dla każdego z was i troszkę złota. Jednym z ułatwienia jest wizyta w pokoju sabotażysty. Natomiast drugim ułatwieniem, a w zasadzie przewagą, jest ta karteczka, która na głosowaniu pozwoli wam oddać 4 głosy. Decyzja należy do was. Trzeba po prostu przyjąć taką taktykę, po prostu wywalać wszystkich, z którymi nie jestem w sojuszu. Ratujemy, nie? Ty się zastanawiasz? Ja się zastanawiam, O kurde, nie, no co ty? Jest, to się ciężko trzyma, nie? No wiem, ale nie puść, bo będę podejrzewał, że jest sabo. Wiem. Jak ja przeciudam balona, też będziesz mnie podejrzewał, że jest sabo. Także Chyba przeciąłem. chciałeś? No, Trójkę? I odcinam i nagle mi to zera. A! Nie! Dobra, idzie zero, leci zero. Tym, przepraszam cię, stary. Tym, wyleciało zero, to jest git. To nie ma znaczenia. Stary, stary, przepraszam cię. Przepraszam cię, stary. Wojtku. Wiem. Zero? Zero. Jest złoty? Złoty, a zero, tak, zeruwa. Znaczy, jak ty uważasz, ale mi tak Mawka pomogła wczoraj, że ja bym się tak czuł źle. Okej. Oni ta skrzynka Dobra, Wiemy tego. faktycznie, my i tak jesteśmy mocni No. i... 4 głosy na głosowaniu. Nie, serio. Ile możecie... Nie. Znaczy, Jeden z was nie chcę być będzie samolubny, mógł wiesz. oddać 4 głosy. Nie traćmy czasu Nie, bez też. sensu, bo i Drugie- tak mamy sojusz jakby w czwórkę, to jest i tak już duża To przewaga jest mocno, głosu. no. Decydujmy, bo on będzie tak gadał. Dobra, Kupa ratujemy kasy. Mafashion. To jest nasza Ratujemy finalna Mafashion. decyzja. Finalna. Finalna decyzja. No dobrze, przykro mi, ale wszystko to przepadło. Nie gadaj! Nie gadaj! Podejrzewałam, że wybiorą mnie, a nie skrzynkę. No nie mógłbym zagłosować inaczej, nie czułbym się po prostu dobrze też chyba z tym, więc fajnie, że tak wyszło i mam nadzieję, że mamy kolejną sojuszniczkę w naszym filmie. Drodzy widzowie, Mafashion została uratowana przez Tripsa i Ulę. Sabotażyści na pewno nie będą ucieszeni z takiego przebiegu spraw. Chyba że sabotażystom zależało na tym, aby ją uratować.
Lub że sabotażysta wszedł do środka trumny, żeby się oczyścić z wszelkich podejrzeń. Chyba, że... W ogóle, co ja gadam? Wracajmy do odcinka. No zobacz, jak to się tnie, k***wa! Tego się nie da przeciąć. Ej, słuchaj, ale... Dobra, mam. 3? 3. Ty kolejna leci. Wie mi się. Trójka złota? Czemu trójka złota za mną jest ten? Tak? Puszczasz? Tak, puszczaj. Jest git, jest 360. Nie wypuszczamy. To samo jeszcze coś puścić, kurwa. Teraz szóstka też leci. Nie? Kurwa, co się bało generalnie tutaj? Trójka, tam była szóstka, jeszcze jedna była, nie? Szóstka. Pamiętacie, jak na początku mówiłem, że trzeba odciąć tylko jedną cyfrę? Ciekawe. Jest. Puszczam. Możemy to zabrać? żeby to się w drzewo nie zaplątało. Ale to może być też jako 6, wiesz? Wzięte. Chyba. O, no i to jest 6 teraz, nie? Co nam leci? Szóstka czy dziewiątka to jest? Szóstka. To jest szóstka. Czy dziewiątka to jest? Niebieska. Idziemy po prawo, tak? Po prostu do tego wyżej? Tak, chodźmy, no. Dziękujemy. Dzięki, pa. To czekaj, sprawdźmy. Upewnijmy się. Tutaj idzie droga, tu się kończy rzeka. Patrz, tu jest dróżka pokazana i tu jest, patrz, kolejna rzeka, czyli jak będziemy szły dobrze, to powinniśmy przejść obok rzeczki. Dobra, chodźmy tu. Dobra, biegniemy na jeden z ostatnich punktów, ale narażony będę dzisiaj. Spokojnie. Marcela, Wojtek. Nie wiem, czy stary da się... Fokus na Marcela. Nie. Trzeba będzie wybronić. Nie, ja cię obronię. Słuchaj, byliśmy tu we dwójkę, oni nie wiedzą. Ja cię wybronię, a do Marcela, bo Marcel nie tam jej kompasu i jeszcze nie wziął nikogo do kompasu do pary i jeszcze odpalił, że... że Suzan, a ona nie miała kompasu. Tak, żeby utrudnić i wydłużyć czas. Tu była ta dróżka, nią poszliśmy, czyli my idziemy teraz gdzieś tutaj. Boże, dlatego ja mam Google Maps, a nie takie mapy jakieś papierowe. Ej, kurwa, tam jest chorągiew. Przepraszam, czy ktoś tu już był? Nie może mi powiedzieć. Co ja tutaj teraz tak... Już wykonane chyba. Nie wiem. Zobaczę. Tak. Było robione. Widzowie, przypomnę wam, o co chodzi, bo jak na nich patrzę, też sam zapomniałem. Zadaniem uczestników jest znaleźć punkty na mapie, rozgryźć łamigłówki i wypuścić w powietrze balon z prawidłową cyfrą. A Sokole Oko ma za zadanie zobaczyć cyfrę w odpowiednim kolorze, wpisując ją do kłódki na skrzynce, którą mają otworzyć. Ogólnie decyd, ale sabotaże lub gapiostwa to tutaj co niemiara. Powodzenia. Suzan, biegniesz do ostatniego zadania? Ja idę do... O kurde! Muszę im powiedz pierwsi, serio. Ej, co jest? Jak ty się tu pojawiłaś? Ratowali mnie! Ej, ja idę do tego, bo mnie Marcel A, dobra, strasznie to p***ał. Dobra, to idźcie dalej. Dobrze? No, ciekawe, czy to chce. Ej, ona biegnie do tego zadania, przy którym byliśmy, ale... Ale nie, poczekaj, do którego ty idziesz? Ja do tego. Nie, zapamiętaj, żebyście nie poszli. Do tego idę. Wy byliście tutaj. A my nie byliśmy tu? Nie, tutaj byliście. Okej, dobra, nie jestem pewna. No mi się wydaje, że wy... No ja widzę, ja idę do tego fioletowego teraz. Błagam, nie idźcie tam. Kurde. Chodź, Tam są balony z przodu. Ej, poszłam, wszyscy krzyczą, że ja mam iść do pierwszego lewego, a Marcel mówi, że nie, on tam idzie. Ja mówię, Marcel, ja nie mam kompasu. On, że go to nie obchodzi, on tam idzie. I ja straciłam czas. Mi się wydaje, że właśnie my byliśmy tam i my uratowaliśmy tam naszym. Że tu byliście? Tak, tak, bo dziewczyny pobiegły tutaj. Niemożliwe. Trochę się boję po prostu. Nie do końca ufam Suzan, niestety. No i czego mi tam Dobra, biegną? wybacz, ale nie do... Autostrada wolności, to jest ostatnie zadanie, dobra, chodź. Tylko zaklepię to. Ja mam załamkę. Straszną. Jak ci idzie, mordeczko? Dokładnie połowa czasu została, 22 minuty i 50 sekund. Mi się to jest ułożone, bo zastanawiam się, czy to były dwie szóstki, czy szóstka i dziewiątka. Masz połowę czasu jeszcze, ale to ty z tym nic nie zrobisz, no zobaczymy, co ci uczestnicy zrobili. Tu coś jest. Chyba. Chodź tu, nikogo tu nie było. Idę. Dobra, dawaj.
pomaw. Już zrobione? Niestety. Dzień dobry. Siema. Dzień dobry. To jest chyba autostrada, nie? Jesteśmy na końcu. Tak. Prawie? Co musimy tu zrobić? Odkopać skarb. Ej, to nie jest chyba ostatnie zadanie. Odkopać skarb musimy. Co? Zostawmy im to. Czy to jest na pewno nie ostatnie? Na pewno. Lecimy dalej, lecimy dalej. Na którym wy jesteście? Ty to wiesz. Tak? Tu trzeba odkopać skarb. Że to Ja jest myślałem, to. że to jest to, ale to jest jednak to, bo... No, czyli dobrze, dobra, Tak, jest dobrze. okej, czyli dobrze. Okay, dobra, dziękuję. Dobra, jednak jest fajnie. Dopiero teraz skojarzyłem, że to jest nasze miejsce, w którym my... Mamy posiedzenia. On tu nie jest chyba oznaczony. I don't know. Już widzę. Idą, myślę, dobra. Szykujemy się, ale nie doszli. Zawrócili jakoś 50 metrów ode mnie. Myślę, dobra, nie? Mapa pewnie nie jest taka prosta do ogarnięcia. Po czasie zorientowałem się, że Glencu, który wraz ze swoim psem na początku pojawił się w okolicach trochę oddalonych od docelowego punktu na mapie, był właśnie, tak się domyślam, skarbem. Coś tam widziałem, dużo tych samych kolorów leciało. Dużo właśnie, to mnie zmyliło. Na początku był niebieski. Myślałem, że kolorami właśnie to będą te, wiesz, te cyfry, a to nagle 3 złote poleciały. No, robi się nagle dużo możliwości i kombinacji. Po paszy zadaniem jest wyłapać po jednej cyfrze z danego koloru do 4-cyfrowego kodu skrzyni, dzięki czemu będą mogli uczestnicy wykonać całe zadanie otwierając ją. Coś mi tu śmierdzi w tym zadaniu, uczestnicy jakoś do tej pory dość randomowo wypuszczają cyfry w powietrze, a pasza tylko czeka i czeka, zamiast próbować. No dobra, ale 4-cyfrowy kod to 10 000 możliwości. No dobra, też bym jeszcze czekał. Pomyślmy, gdzie oni mogli pobiec. Tam dalej? Ale tu już nie ma nic innego poza tym i tym, więc my teraz musimy iść do tego, który pewnie też już robią. Nie, patrz, my jesteśmy tutaj. No właśnie, jeszcze ten jest, ale jeszcze jest na samym końcu. No to zobacz, jak oni będą robili ten, to pobiegniemy do tego na samym końcu, więc i tak musimy iść tam. Hejka! Siemka. Odkopać skarb. Ja muszę chociaż to jedno zadanie zrobić dobrze. Jestem sama. Hej, hej! Co tu mamy zrobić? Nie wiem, macie mapę, szukajcie. Nawet nie wiem, gdzie szukać, to jest tyle liści, kurde, wszystko się zlewa. Jest jakiegoś oczopląsu już na oczach. Czyli ten obszar, drodzy Państwo, tu jest obczajony dotąd. Czarnego nie było? Obserwuj, bo rzeczywiście no... Też chyba jeszcze nie widziałem takiego czerwonego. Złote były, nie? Ciekawe, kto za złoto odpowiadał. Witamy. Tam coś jest. Jest? To jest kosz. Jest, dawaj. I co? No i tym to można ciąć, nie? No. Tym to można ciąć teraz. Masz tą łopatę? Ja ją zostawiłem. Ja też. Ona nie była. Ale ona nie jest potrzebna. Nie. Znaczy, mam nadzieję, nie? O! Ja jestem ślepa fest. Ja myślałam, że to będzie takie ciężkie, a to jest moneta. Biorę badyla. Serio? Jakby byłam ogólnie w najgorszej pozycji z całej grupy, co biegaliśmy i ja już miałam takie, ja się zaczęłam stresować, bo coś nie tak mi pójdzie i od razu będą podejrzenia na mnie, że ja mogę coś sabotować, no bo miałam idealną okazję do sabotowania. A tam jest flaga. Gdzie? Tam. Dawaj. O, narzędzia! Dobra, no i co? I teraz idziemy do skarbu, czy wracamy do bazy? No to jest ten skarb, czyli to są te narzędzia, czyli mamy to i wracamy. Chyba. Myślisz? A co z nimi mamy zrobić? Ale tam też są balony. Jezu, ej. A może to nie tu? I to był tylko ten żeton? Nie gadajcie, że ja tu kopię, tu nic nie ma. Tu jest Suzan, trzeba biec dalej, dawaj do ostatniego. Jestem ślepa. Suzan! Tutaj jest flaga! Aha! My biegniemy do kolejnego skarbu, zrobiłaś już coś? Trips tam pobiegli. Na ten ostatni? Pobiegli w tamtą stronę, więc zakładam, że tak. Ej, tutaj. Kopiemy. Jest ten. Ej, no, to jest? No A to tu, tutaj. albo tu, no tak, tu. Dawaj. Jest tu łopatka. Gdyby nie oni, ja bym nie ogarnęła w ogóle tej flagi. Nie widziałam jej zupełnie. No to wsio. Szczerze mówiąc, to tak samo jak z tym badelem jest. Nie ma różnicy. Biegną tu. Siema! Musimy skarb znaleźć. A może tam? Wojtkiem
na dziedzińcu, to Wojtek pobiegł do lewego skarbu po lewej stronie. Tak. A był jeszcze jeden z tyłu przy zamku. Myślicie, że oni pójdą do lewego dalej, mówili? Czy się cofają do tego na początku? Nie wiem. Uczestnikom zostało 20 minut do końca zadania. Przyznam, idzie im bardzo ciekawie. No mać, no. Czy jesteś ślepy? A patrz po drzewach. No patrzę. Musimy to rozwiązać, bo będę ją... Kurde. Panie operatorze, robimy dzisiaj kroki, mamy lekkie cardio, jest okej. Szkoda, że ci nikt nie powiedział, gdzie jest teren gry, nie? W sensie? No, nie powiedzieli ci, jaki jest teren gry. Jak mapy mieli? No, a może tam też grają po lewej? Kto wie? Oczy dookoła głowy, mój drogi. Ej, bo my myślimy. Tutaj nie, tutaj. Bo Wojtek mógł pójść tu, a my wtedy byśmy cofnęły z naszego tego. Bo my zrobiłyśmy Co wy macie w ogóle? My mamy 9. Odcięliście balony? Tak, 1. Stary, tu jest tasiemka. Więc albo tutaj, albo tam, bo jest tak śmiesznie zakopane. Ej, jest złoty żeton. Co? Jest złoty żeton, Dobra, to jeden. jest tu. Masz coś? Mam! Kartka. Ale to jest tylko kartka do pisania? Chyba tak. Bo jest jeden żeton. Myślicie, że to jest tylko jeden, czy coś musi być? Musimy dać skarb, żeby odciąć jakiś balon. Próbuję to wbić. Jest tutaj, mam. O kurde, dobra. Sobie czekam cały czas na mureczku, na cyferkę, korek, maluszki. No, musi tu gdzieś być. Musimy uratować, bo będę miał lipę ogólnie. Jarmark średniowieczny, handel w mieście. My mieliśmy ten handel w mieście. Ciuchy, flagi, odjąć. Skąd ja mam cyfry wziąć do tego? Przecież to obrazki. Czy tam była jakaś podpowiedź? To jest nielogiczne w ogóle. No proszę, znajdźmy to. Podpowiedź jakąś. Cieplej? To jest wioska. Tu jest to po prostu do zapisania, nic nie wiadomo. Ej, może tu jest jakiś rok, słuchajcie, na tym. Pani z geografii kiedyś powiedziała, że sobie nie poradzę w życiu, bo nie znam geografii. Gratulacje, miała pani rację. Ale braki chyba, co? Tu i tak jest do końca, tu już nic z tego nie będzie. Tu i tak już z tego nic nie będzie. Każdy z uczestników w pocie czoła pracuje nad rozwiązaniami, wierząc, że uda im się zarobić sporo na tym zadaniu. Jednak z perspektywy Paszy, który zbiera wszystkie wyniki, nie wygląda to zbyt kolorowo. Pozostało 15 minut do końca zadania. Czy uda im się nadrobić ten wynik? Szukaj skarbu. Jest na wierzchu. No przecież... Skarb jest naprawdę bliżej niż wam się wydaje. Słuchajcie, trzeba tu znaleźć jakieś cyfry. Poczekajcie, Ej, jest można- raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć Pięć. jest, jeden pies, ludzie, a nie ma takiej... No nie jest, Ogólnie ile 5 jest ludzi, raz, zwierząt? dwa, trzy, cztery, 5 ludzi. Nie wiedziałem, o co chodzi w zagadce. Czułem się jak jakiś leszcz totalny. Jakbym widział siebie, to bym pomyślał, że sabotuję sam siebie. 7. A, 6-7. Musimy sprawdzić, czy są te cyfry może. Albo to się powiela, czego jest najwięcej. Bo jeden balon, bo ja nie znam, nie słyszałam co mówił Rezi. Jeden balon, Jeden czy balon wszystkie? odcinamy, a jak źle, to musimy Jeden kombinować. balon po rozwiązaniu zagadki, tak. Czemu na mapie jest woda, a jej tutaj nie ma? Albo jej nie widzę. Idziemy dalej. Albo nie wiem, w sumie nie widzę sensu, żeby iść dalej, bo nie wiem, gdzie mam iść w sumie. Panie Miku! Pani Niko! My mamy rozwiązać zagadkę i odciąć balon i wrócić, tak? Musicie przekazać sygnał. Przekazać sygnał? I musimy balon zabrać ze sobą, czy co? Możecie odejść z nim około 5 metrów, po prostu, bo tutaj mamy dużo Pasza drzew, będzie więc to czytał. możecie odejść gdzieś, Pasza gdzie czyta będzie hasło. prześwit. Pasza czyta hasło, bo on jest sokołem. I on czyta hasło, będzie patrzył na balony i będzie wiedział, która cyfra do kłódki. Ubrałem się na sportowo mocno, byłem gotowy, żeby się wybrudzić, a oni tu chodzą, człowieku, patrzę na, wiesz, tarociarza, a tarociarz se spaceruje, że jakby był na jakimś, na wakacjach. Każdy, mam wrażenie, że chodzi. Ej, mama! Gdzie? Masz? A, co tutaj to było?
Tak leżało z dupy? Ja ale znowu. Uważaj. Tutaj Jedna wypadła. Kopiesz? Dobra, rozwiązanie. Dobra, szukajmy czy nie ma jakiegoś napisu. Albo coś, co nie pasuje. Moim zdaniem ta obroża nie pasuje tutaj. Że odklejona w ogóle od charakteru... A jest tu jeden? Jest też jak coś 8 ziemniaków, nie? A jest to, może to nie jest przypadkowo. 3 takie korony. Dobra, to jest 36. Jedna korona to jest 12, nie? Tu jest 5 plus 12. To jest 5. Kluczyk to jest 2. I teraz tak. W nawiasie. Najpierw jest, zróbmy sobie nawias. Tak. Czyli będzie 5 do potęgi drugiej. 5 razy 5, 25 plus 5, 30. Plus 4, 34. Zapisz, że daj długopis. 34 jest tutaj. I to było 12 razy 12. 144? Dobrze mówię? Tak. A już słyszę te obrady. No bo Marcel poszedł tam, gdzie ja miałam iść, bo ja nie miałam kompasu. Ja nie umiem używać kompasu, więc jesteśmy w tej samej pozycji. Też jestem sam. 3 osoby zapytałem, czy będą ze mną w parze. Nawet na mnie nie spojrzały. Tej intryga leci w peć, ja to wiem. I ja wiem, że teraz tutaj wszyscy trips będą głosowali. A ja lecę do odstrzału. Czemu to tak A może to coś jest związane z tym kompasem jeszcze? Dobrałem kompas, ale co to nam da? Bo tu jest też kompas, nie? Ogólnie. Tak. A przyłóż tutaj i na co nam wskażą wskazówki na przykład? Ale to zależy jak położysz kaskę. Jak obrócisz trochę tak, to inaczej pokażę, nie? 110 przez 15. Spróbuj podzielić. Da się to podzielić? Spróbuj. A czekaj, a... Niecałe 10 razy. No właśnie to razy. będzie coś po przecinku. Ale po przecinku jak to trzeba wypuścić? O tak, 3 chleby. Konie, jest tutaj 2 konie. Flagi, czyli wszystkie flagi. Raz, a te małe też? No nie gadaj. Jedyny mój trop, jaki mogę strzelać, to jest tak, ta karka jest podarta tu, a tu ty jest nie ziemniaków. podarłeś przypadkiem? Nie była otwarcie podarta moim zdaniem. I moim zdaniem to jest liczba To ziemniaków. jest sygnał. Tak. I I jest tych ile? ziemniaków 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, A mamy tu 8. No to... To jest jedyna chyba opcja, na jaką możemy teraz spaść. Dobra, zobaczymy pierwsza próba, jak to wygląda. 2 to jest 11, odjąć chleby 3 to jest 8. Jest tam 8. Ej, rozwiązałam to dobrze? Czemu mi tak łatwo poszło to? Jakoś nie ufam temu. Idzie wam póki co nieobiecująco, bo zostało 6 minut i 40 sekund. Uczestnicy jakieś mi cyfry tutaj na niebie pokazali, ale większość tutaj z nich to mają plaże. Mam wrażenie, że się nie starają na zadaniach, więc wyciągnę konsekwencje. Mam nadzieję, że będę obroniony. Tutaj zaraz na nich wjadę, jak prawdziwy szeryf, major. Że to zadania, zarabiamy kasę tutaj, nie? A nie przyjechaliśmy. Jak jesteś bogaty, to możesz mi oddać z portfela trochę. I słyszę tę narrację Reziego. Marcel chodził w kółko i nie potrafi mnie znaleźć. Czy to on jest sabotażystą? Nie no, odetnij mu 8, bo nie ma po prostu czasu na to. 6B, to nie, to jest po prostu numer... Dobra. Czas do końca zadania nieubłaganie się kończy. Pasza, który otrzymał do tej pory kilka numerów, w tym 3 koloru złotego, próbuje sforsować rozwiązanie kodu na własną rękę, bo nie wie już co innego może zrobić. Zakładając, że ma tylko jedną prawidłową cyfrę, wciąż pozostaje mu 1000 możliwości do sprawdzenia. 0, 7, 55. 7 razy 10, może to co się zgadza. 70. 7 razy 5 to daje 105 i podzielone 15 przez... Stary, ja bym wypuścił 0, 7, 7, 7. Poczekaj, 0,755 to jest mniej niż 1. 755. Nie wypuszczamy 0, tylko 755 wypuszczamy. Ej, to będzie 455. Ty, w ogóle inaczej. Podziel coś przez 15, taką małą cyfrę. 7 razy 15 to jest 105. 105. A może wychodzi 105 z tego? To coś baliśmy. Tu powinno to być, według mapy, bo my jesteśmy dosłownie... Tutaj jest ta brama, to jest ta brama i w tym miejscu, na tym rogu, pomiędzy tą drogą a tą, tutaj to powinno być, a nic tutaj nie ma. Pan idzie co? Ale nie pomogę. Zawada pieska na spacer. To się nazywał Roki. Minęło 20 minut i widzę, idą. Nawet Roki ich zauważył, na to już czekać. Są 20 metrów ode mnie, ja już ubrany, czapeczka, wszystko przygotowany. Nie zauważył mnie. Znaczy zauważył, podobno uznał, że wyprowadzam psa. I tak sobie tam jestem po prostu, bo się wygenerowałem. Że to nie ma nic związanego z zadaniem, no bo przecież, to by było głupie nawet, nie? Żebym ja miał zadanie w stroju szlacheckim. No i odwrócili się i poszli dalej. Nie widzę sensu, żebyśmy tutaj dalej chodzili, bo kurwa pojęcia, co to jest. Idziecie dalej? A możemy coś zrobić jeszcze?
Nie wiem. Przecież powiedziałeś nam, że już jest Przecież powiedzieli nam, że nie można brać udziału. A masz coś dla nas? Jakiś żeton? Pieniążek? Może coś mam. Ej, on coś tu ma. Dawaj to. Pod sutannę proszę nie zaglądać. Dawaj to. Moje! Mamy monety, możemy pohandlować z tobą. moje. A co tam masz? A nie powiem. Trzeba było przyjść szybciej, to bym powiedział. 144 minus 34, 110 mordo. I wynik podziel przez 15, a otrzymasz prawidłową cyfrę. Ja coś czuję, że my tu coś zjebaliśmy. No niemożliwe, no. Ale że ten 144 minus, kurwa, mi się minus skojarzy. 34 mordo. Nie, na stówę. Robisz nawias najpierw, No to na mnożenie pewno, ale- i odejmujesz. To od tego. I wychodzi ci 110. No to 7 razy 15 mordo. Daje ci 105. I ja ci wychodzi, nie? Nie no, wyszło mi 8, a jest tutaj 8. Nie, ja chyba nie będę ryzykować, żeby to drugi raz liczyć. No nie gadajcie, że nie obetnę tego w ostatniej chwili. Nie jest samotny tutaj, czy o coś chodzi? Troszkę. Jakbyś się czuła siedząc na trumnie. No dobra, a może coś poza tym zadaniem możemy zrobić dodatkowego dla ciebie, na przykład, żeby ci było tutaj weselej. No możecie mi potowarzyszyć na przykład. Możemy na przykład zatańczyć. Ej, mogę cię pobić, żeby to zabrać? Możesz, A jak ale zrobimy wtedy jakąś zadzwonię na sztuczkę? policję. Ej, on jest pajacem. Hej. My naprawdę jesteśmy mega wkręcone z Oliwią w grę i tak jak on zaczął z nami rozmawiać i mówić, że on coś tutaj ma, pokazał nam monety i tak dalej, no to my stwierdziliśmy, że może musimy go jakoś albo przekonać, żeby nam sprzedał te monety, które będą dla nas bardziej wartościowe, albo żeby po prostu mu to jakoś ukraść, zabrać, albo coś takiego zrobić, żeby po prostu jakoś je uzyskać. Ej, kurwa łosiu, to są 2 wodki. Dobra, czyli tu jest 10. Czyli tu jest 10, czyli to jest 36, 38, 39. Czyli Tak, trzeba odnieść do czyli tego tak, 144. 144 minus 39. 105! 105! Hej, mam minutę. 29. Tu jest jakoś pusto. O nie. Leć do góry, błagam, leć! Leć! Czas się kończy za 20 sekund, tyle masz na namysł. Ale tak jest myśląc. Za 1000 zł 10 minut wam dam. 1000 zł? 1000 zł 10 minut. Leć, leć! Leć, kochanie! No, tylko nie to. Oj, leci, leci! Ja pierdzielę. I co? Ej, mózgu też! 1000 zł 10 minut. Brzmi bardzo dobrze chyba, nie? Ja nie biorę tego już. Nie bierzesz? Za dużo straciliśmy pieniędzy, a to uczestnicy już starczy tego. 10 minut 1000 zł. Myślę, że to już tak się zmienia. Za dużo braków? Za dużo braków. Zatem idealnie. Koniec czasu. Siedzi. Powiedz nam, czy możemy od ciebie to zabrać jakoś, albo kupić. Bo ja to chcę. Stara. Zostaw. Oliwia znalazła czarną skrzynię i popatrzyła na nią i wtedy Szumi wstał i mówi: Nie otwieraj! Nie otwieraj! Zostaw. Zostaw to, zostaw. Zostaw! Zostaw! Nie otwieraj! Oni to już zrobili! Wyrzucam cię! Nic już tu nie musicie robić! Już była pierwsza ekipa przed wami, wszystko zrobili! Naprawdę? Prawda! Na pewno? Tak! Hola, hola, hola. Co tu się zadziało? Ja uważam, że mi zarąbiście poszło. Zrobiłam całe zadanie i udało mi się balonik wypuścić w niebo. To był taki festiwal żenady z mojej strony. Nie dość, że latałem po krzakach, żeby znaleźć wolną przestrzeń, że mogę puścić balon, to jeszcze on wpadł, w ogóle zaplątał się w koronę. Ja próbowałem rzucić kijkiem w niego i w ogóle nie trafiłem. Jakby to było żenujące, żenujące.
Zapraszam uczestników! Wszyscy wrócili! I to z nawiązką! Dobrze was widzieć. Jak tam było pod ziemią? Dobrze, ja lubię takie rzeczy. Drodzy uczestnicy, sytuacja jest następująca. Musimy rozliczyć za chwileczkę zadanie za odnalezienie punktów, za zrealizowanie zagadek, za balony, które wypuściliście i za otwartą skrzynię, co? Albo raczej zamkniętą. Pozwolę sobie otworzyć tą skrzynię. Niebieskie 9, czarne 7, czerwone 4, czarny 7 8, a my 8. i 9 złote. Złoty 3. 360 był wynik, więc... 360. Wybierz prawidłową cyfrę. No, tu jedna była. Cyfra jest jedna. Każda to 100. Szkoda bardzo. Pokój sabotażysty też był. No to wszystko w rękach już nie waszych. To nie wszystko w tym zadaniu pod kątem niuansów. Zapraszam napadniętego. Boli? Boli. Bardzo boli. Zostałem napadnięty. Napadli cię. Tak. Kto cię napadł? Kobiety. Chłopki? Nie, chłopczyce nawet, bo mnie pobiły. Tak? Tak. Co ci się stało? Pokaż. Mam potargane spodnie. Tak cię napadły? Siedziały na mnie i mnie biły i... Ej, już nieprawda, nie biłam cię! To ukradły, ale odzyskałem. Kieszenie do końca nie są puste. Poproszę 10 monet. Ha! Ha! No tak, dostałem do 2 dziewczyn. No. Cieszyć się może. Już idźcie. Nie napadajcie mi moich masterów od gry. Ale well played, bardzo ciekawe zagranie. Okej, czyli to po prostu... Jezu, już się zestresowałam, bo to nie było jasno powiedziane, ja myślałam, że ty tak stresowałeś. Nie było jasno powiedziane, że nie napadać? Już mówię, nie napadajcie moich masterów gry. Monety zabieram, konsekwencji nie ma, bo content przed nim. Drodzy Państwo, nic co tu się znajduje i nawet leży na ziemi, nie znajduje się w waszych rękach i znajdować się nie będzie. Natomiast była pewna honorowa sytuacja i wybór między sławą, bogactwem i pewnymi innymi benefitami, a uczestniczką. Postanowiliście uratować życie Mawki. Zatem macie ponownie 10 uczestników. A czy była to dobra decyzja, czy nie, to pozostawiam oczywiście wam do ustalenia. Bo przecież pośród was nie ma już sabotażystów, nie? Uczestnicy, poproszę rzeczy, które zdobyliście w sposób legalny, nie napadając moich masterów gry. Kafel. Chcecie wiedzieć, jaka kasa po tym zadaniu? Pewnie chcecie. Drodzy Państwo, sami wiecie, że nie poszło najlepiej. Ale macie jedną uczestniczkę więcej. Ale kasa to 5000 zł dla uczestników i 7000 zł dla sabotażystów. Gratulacje! Drodzy widzowie, zadanie po raz kolejny lepiej poszło sabotażystom, a uczestnicy, którzy popełniają błędy za błędami, no nic, tylko w tym jeszcze bardziej im pomagają. A jeżeli dalej tak pójdzie, to możemy mieć do czynienia z największą w historii programu dominacją sabotażystów nad uczestnikami. Choć uczestnicy zarobili mniej niż sabotażyści, to wciąż są osoby do nagrodzenia, którym wręczymy nagrody indywidualne. Ula i Trips otrzymają nagrodę za uratowanie Mafeszyn, a pozostali uczestnicy za wysiłek, który włożyli w zadanie. Coś wam pokażę, to będzie taki przedstępny śmieszek. Jeszcze go nie opublikowałem oczywiście. Bóg, honor i ojczyzna. Jest jak taki boomer, taki stary, który pokazuje fajną, nie? Fajną. Bóg, honor i ojczyzna. Wybraliście honor. Wybraliście uczestników. Wybraliście dobro. Mam dla was nagrodę. O, to już jest dobry, nie? Pokój sabotażysty i 4 głosy. Nie. Ale my musimy jakby wybrać jedno? Między sobą. Dla mnie to nie ma znaczenia, może Ula obejdzie się. W sensie i tak Gadał. głosy robimy i tak wspólnym stanie, więc to nie ma znaczenia bardziej. Tak czy tak? 4 Głosy głosy za na sobą, pokój. czy ja idę do sobą. Za sam wybieram. A to
pomoże. Trzymaj. Dobra, czyli jest Sabo, okej. Podajcie karteczki, bo to jest dowód w sprawie, który jest do moich rączek. To wszystko. Miłego. Dobra. Dzięki. Ja na farcie jak tu lecę, tam Co? Bo ja bym chyba chciała ogólnie ze wszystkimi się, podzielić się po prostu tym, No. żeby oni wiedzieli, że ja tam idę, żebym ja po prostu wiedziała, co mam robić. No tak, możemy tak zrobić, easy. Więc na Tylko, że pewno mamy też sabotażystów pośród nas, ale i tak. to się pytanie, czy Wojtek mi dobrze podpowie. Myślę, że nawet jeśli jest Sabo, to i tak podpowie dobrze, bo byśmy go szybko zczekowali. Zapytałem się ciebie jakby, a co masz ty, nie? Nie mów ludziom, że masz te głosy tam. Dobra. Generalnie wyjdźmy, jakby wiesz, oboje, przed powiedzmy, że dostaliśmy pokój Sabo i że zdecydowaliśmy, że będę to ja, no bo ty po prostu średnio działasz pod presją czasu, coś tam myślisz. Let's go. Jezu, jak idealnie, że wy tu jesteście. Słuchajcie, generalnie po wybraniu ma fashion, przez to, że wybraliśmy ma fashion, a nie zadanie, dostaliśmy z Mikołajem możliwość wejścia do pokoju sabotażysty. Wybraliśmy mnie i idę za 2 minuty do pokoju sabotażysty i muszę wiedzieć, co robić. Nie wiem, co robić w tym To ja ci pokoju. już mówię, po lewej będzie ekran z klawiaturą. Możesz się skupić na lustrze po prawej i będą strzałki, góra i dół. Okej. I wydaje mi się, i gracz to też potwierdzał, że jest jedno lustro po jednej stronie, drugie lustro po drugiej stronie. Stajesz po środku i patrzysz, jakie strzałki będą pokazywały literki z drugiej strony tego. I z tych literek trzeba coś ułożyć. Plus hasło jest, z tych wysypanych kółeczek, to jest zbroja koroną konia. Więc tego już nie układaj. Zapamiętaj sobie zbroja, korona konia. Zbroja, korona, okej. Ale zobacz też, co będzie na ekranie LEDowym. Żebyś zapamiętała, może coś do Na rozwiązania. LEDowym, czy ja potrzebuję coś tam wpisać? No właśnie, jeżeli będzie tam zagadka, to tak, ale to zobaczysz, bo ta zagadka może mówić, że na przykład zrób coś z lustrami, nie? No to te lustra też bym się skupił na nich, te 3 zamki bym się skupił. Może tutaj to, co jest obok tego, ten ekran LEDowy, nie? Po prostu rozejrzyj się, Takie- czy coś ci na przykład wskazuje na jakąś wskazówkę do Sabo, nie? Zapraszam do środka. Masz 5 minut od teraz. Dobra. A, to jest ta zbroja konia, coś tam, oni na to mówili. Dobra, to można pójść teraz nie będę skupiona. Czy ja to mogę otwierać? Możesz, proszę bardzo, próbuj, sprawdzaj, analizuj, co tu jest, co jest tam się znajduje w środku, co jest nad tym, co jest tu i tam. Croissant, okej, rogalik. To jest to niestety na razie nie mówi, ale okej. Powiedziałeś coś ciekawego? I wiem o tym lustrze, tylko że... Skup się może na interaktywności w tym pokoju, Okej. która jest nowością w tej edycji. Dobra. To jest interaktywne, cokolwiek nie wpiszesz, się może pojawić. Nawet jak pisze Sabo? Tak łatwo nie będzie, A szukaj mogę dalej. wpisywać na przykład ksywę uczestników? Próbuj. Ile mi zostało czasu? 3 minuty. Herby. No dobra, okej. Matka. Powiedziałam, że jest różą. Dobra, ja nie wiem, czy to ma sens, żebym się teraz na tym skupiała, czy... ja... 2 minuty. Zbroja, to jest to zbroja konia... Tak? Wyszło ci takie słowo? W sensie, bo oni mi mówili o tym, że to jest zbroja... Zbroja. Tak. Czekaj, stój. Zbroja, tak? Tak, zbroja. Okej, co dalej? Masz hasło czy nie? No jest to hasło. Super. Okej, mogę to... Dobrze. Ej, ja się czuję, jakby mi ojciec podpowiadał, no, wiesz co robić? No to wpisz, no. Zbroja. Coś się pojawiło. Znalazłaś hasło? Jest instrukcja. Co teraz? To jest, o Jezu, flaga. Tak, to jest kolor? Nie no, to są... Nie. To są flagi? To są... Znaczy nie, dobra, okej, to jest jakby, muszę sobie kolorami po prostu zapamiętać. Dobra, Walić zbroja. te kolory teraz. Co to jest? To w ten sposób, że to jest jakby out? A to są wszystkie? Tutaj są kolory. Ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? No. Nie mam bladego pojęcia. Koniec czasu. Ale dobra, są 3 sejfy, okej. Spójrz jeszcze raz. Są sejfy, są kolory. Dotykać wszystko można, ale ty już nie możesz, bo ci czas minął. Okej. Zapraszam. Dobra. Adios. Byłam w tym pokoju.
pokoju Sabo i generalnie głównie Rezi podpowiadał też, żeby skupiać się na tej interaktywności. Te lustra w ogóle jakby, te strzałki mi się mieszały, w ogóle... Nie szokuje się. Nie, działa? w ogóle ja się za to nie brałam. Ale da się to zrobić? Jest to, uważam, giga dziwne. I ogólnie możecie w ogóle na tym panelku interaktywnym wpisywać wszystko. Na przykład jak wpisałam herb randomowy, który pierwszy pamiętałam róża, to wyskoczyłaś mi ty. No jak wpisałam zbroja, to wyświetliły się 3 sejfy i pierwszy sejf był podzielony biały-czarny, środkowy był przekreślony w ogóle X-em, a ten tutaj po prawej miał kolory czerwony, niebieski, żółty. Kolejna rzecz, i tego jeszcze nie mogę zapomnieć, podnumerowane kuferki na ścianie od 1 do 6 i w jednym kuferku był tam rogalik, 2 jakby woreczki. I to też mówił ktoś. No Graf. Tak, Graf. Jedna moneta sabotażysty, mleko i jakby kocioł, taki miniaturowy kocioł. Ale najważniejsze z tego jest to, że po prostu są te sejfy na tych ścianach. Naprzeciwko był kominek z flakonikami o kolorach i Rez tam mnie puszował, żebym coś tutaj kombinowała przy tym kominku z tymi flakonikami. A że były flakoniki. A można było ułożyć te kolory. Już nie mogłam tego dotknąć. A może te kolory przy tym sejfie były dzisiaj, znaczy był niebieski, był czerwony. A był żółty? Złoty. No to złoty, no. No to w sumie. To może to była podpowiedź, że to są te... I dobra, czyli nie było żadnej wskazówki, ile jest sabotażystów? No, jedyne co... W poprzednich edycjach były, nie? Że na przykład stoją i można W było... sensie, no nie było, właśnie w tej edycji nie ma nic takiego oczywistego, co by wskazywało na to, ile jest osób, tak jak na tej poprzedniej edycji oni mieli 2 bluzy, tutaj nie ma tak łatwo. Może być więcej sabotażystów, bo strasznie słabo nam idą zadania. Ma mega mało kasy, mega słabo nam idą zadania. A, ej, słuchaj, Lula, nie było tam tego trzygłowego Cerbera? Był. I co to było? No To było obrazek? szkielet, który Był, ale co z nim tam? Serwer oznacza właśnie to, że na przykład jest szkielet, czyli mechanizm 2 Sabo i 1 błazem. A może 3 głowy serwer to 3 sabotażystów i szkielet, czyli To jest błazen. podpowiedź, że jest 3. Czemu szkielet ma być błaznem? No bo nie serwer. Whatever, ale chodzi o to, że ten Dlatego? pies, że to jest, że 3 sabotażystów, dlatego na przykład teraz nas... 3 głowy serwer to jest 3 sabotażystów. W ogóle, ale dobra zupa, zajebista. Pokój sabotażysty robi robotę, bo to właśnie dzięki niemu uczestnicy są o krok bliżej do rozwiązania zagadki z literami. Ciekawe, czy wyeliminowanie Grafa, który wszystko skrupulatnie notował, było dobrym ruchem ze strony uczestników na obradach. Czas pokaże. Co myślisz, że mnie podejrzewasz nas? Dla ciebie? No. Wiesz co? Po wczorajszym, jak na runach pokazałeś mi tak, ale słuchaj, jak dzisiaj mi na runach pokazałeś, dzisiaj mnie na Sokoła wypchnąłeś. Pasza będzie Sokołem. Pasza jesteś sokołem. Żebym nie biegał po tych wszystkich tych, zamiast Marcela, bo Marcel miał być. Ale nie, bo to ja A myślałem, że a myślę, że ty jesteś Soku, czaisz? Nie, no, a myślałem, Counter Strike. ale Sokole co to dało? oko, Sokole oko. Ale Marcel był osobą, on chodził najwolniej po tym placu. Ale nie, ale racja, że A on powinien tam myślałem zostać. właśnie, że Sokół będzie latał. A ja powinienem biegać po wszystkich tych. To prawda. Ja byłem gotowy, miałem naprawdę dobry ubiór, miałem do tego wszystkiego. prawda. I ty mnie wypchnąłeś na Sokoła wczoraj tego i w pewnym momencie mówię, że chce mnie pogrążyć przed grupą. Nie. Zawsze miał ciężko, bo on tutaj nie wyleciał w górę. Nasz nie Tutaj wyleciał, bo wiatr go zniósł Na krzaki, nie? Więc i tak by nic się nie udało. Nie, no Na koronę drzew, na koronę drzew. one miały potem tak wysoko rzucaliśmy tam kijami, chyba z 15 minut, żeby go dalej wypuścić. Czy się rozwiązały, czy nie, to by i tak nie wyleciał balon, nie? Ale żebyśmy lepsze miejsce znaleźli, a my mieliśmy już tylko 3 minuty do końca. Przy rzece, nie? Przy rzeczce bieliśmy. No, ale my mieliśmy 360 to... Ale dobre, że tempo zrobiliśmy. I nam nie pasowało, bo nie było 2 zer. I my zaczęliśmy się wkręcać i jakoś drogą dedukcji na siłę wymyśliliśmy 360, bo to pasowało. I zapomnieliśmy, że może jedno tylko wysłać. My zarobiliśmy siano i wy też, znajdując kuferki, no bo jak my znaleźliśmy 2, tam było 20 monet, to 2000. Susan nam wcześniej powiedziała, że ona się umówiła z Marcelem, że Marcel idzie do... Nie, że ona idzie do tego najbliżej, tak? Ale finalnie Marcel tam poszedł, ona musiała iść dalej. A ja powtarzam, nie było tam tych flag ani żadnych wskazówek, po prostu chodził tam Glenn z psem. No To i tyle, Glenn ja też go nie jest jakby widziałem. częścią gry, w każdym zadaniu Glenn stoi. Spoko, był, nadal powtarzam to samo, on był poza obszarem tego skarbu. Był dalej. Ustaliliście, że ty masz iść do tego na dole, tak? Nie, nic nie ustaliliśmy, ja byłem obok i z nikim nic nie ustaliłem. Nie byłem w żadnych ustaleniach, ja byłem na boku i zobaczyłem... Czemu finalnie się dogadałeś z Susan, że... Bo tam poszedłem i Susan tam szła, powiedziała, że tam idzie, powiedziałem, że tam idę i... No krzyknęłam do Marcela, Marcel wsiadł z dużymi plecami. Po prostu Marcel zaczął iść w tamtą stronę. No. Ja idę za nim i krzyczę do niego
że jakby ja Okej. biegnę tam, że Marcel idzie gdzieś indziej. No ale Macha, potem że zmieniłem nie, w ogóle a ja drogę i ty że- poszłaś też w ogóle w innym kierunku później. Stwierdziłem, że Ja jednak tam pójdę do poszłam, tego... bo no. ja myślałam, że dalej jest bagno i Mhm. chciałam wejść na ścieżkę. Okej, Ja po rozumiem. prostu troszeczkę Dobra. poszłam w prawo, w lewo, żeby wejść sobie na ścieżkę i iść na spokojnie. I nawet jeżeli po prostu ktoś do ciebie coś krzyczy i mówi, że powinieneś iść gdzieś indziej, bo masz jakieś ułatwienie, to nie dlatego, że sama ona sobie na przykład to zdecydowała, więc mogłeś się po prostu zawrócić i pójść gdzieś indziej. To jest to. Zjesz, odpocząć. Czyli Marcel i Trips. Jeżeli im więcej ludzi z naszego sojuszu, to większe szanse na finał. Drodzy widzowie, teraz, kiedy emocje po zadaniu opadły, rozpocznie się szpącenie. Jesteśmy coraz bliżej obrad, a na nich eliminację i nikt nie chce znaleźć się po złej stronie grupy. To ten piękny moment w programie, w którym uczestnicy zakładają maski. Dzisiaj na celownik wskoczył Wojtek i Marcel, ale przed nami jeszcze drugie zadanie, które może całkowicie zmienić perspektywę uczestników, ale również i waszą. W tej chwili na stronie sabotażysta.com możecie sami wytypować sabotażystów oraz błazna, a gdy to zrobicie, zobaczycie jak typują inni. Do tego znajdziecie też tam dziennik sabotażysty. Jeśli uda się wam rozwiązać zagadki, dostaniecie dostęp do dodatkowego kontentu. Wbijajcie na sabotażysta.com.